No i ponownie spotykamy się przy tematach zjawisk nadprzyrodzonych. Dzisiaj troszeczkę poopowiadamy sobie na temat właśnie dziwnego odkrycia NASA, że NASA odkryła te dziwne arkusze Excela, które zawierały informacje o obcych pilotach. Ale oczywiście zanim do tego tematu przejdziemy, zachęcam, żeby zalajkować już na wstępie ten materiał, żeby pozostawić po sobie ślad w komentarzu. Może to być komentarz taktyczny, można zasubskrybować, udostępniać ten materiał znajomym na forach społecznościowych oraz zachęcam, żeby włączyć się w grono wspierających, bo jako wspierający macie więcej możliwości. Macie możliwość przede wszystkim zostawiania pytań tutaj i na Wasze życzenie będą te pytania omawiane. A zatem, moi drodzy, przechodzimy sobie do roku 2023, bo właśnie w tym roku pojawiły się rewelacje dotyczące niezwykłego, praktycznie niezwykłego odkrycia, które zostało dokonane przez naukowców NASA. Zgodnie z ujawnionymi informacjami, agencja odkryła tajemnicze arkusze kalkulacyjne w bazach danych, które zawierały dane o tak zwanych obcych pilotach. No chociaż te doniesienia mogą wydawać się, bym powiedział, bardziej takie futurystyczne, to są one częścią trwających badań NASA nad zjawiskami UAP, czyli niezidentyfikowane zjawiska powietrzne. I oczywiście prowadzone przez nich są też badania na temat możliwości kontaktu z obcymi cywilizacjami. Oczywiście NASA znana jest z tego, że od lat prowadzi różnorodne badania w zakresie eksploracji przestrzeni kosmicznej. Szczególnie w ogóle w ostatnich latach to się troszeczkę, bym powiedział, nasiliło i pojawiły się różne programy badawcze, które były związane z UAP i one zyskały na znaczeniu. Ale jednak to, co wyróżnia tę dziedzinę badań, to jest otwarte podejście do tego tematu, w którym współpracują nie tylko agencje rządowe, ale również różni niezależni naukowcy i inżynierowie. Samo zjawisko UAP nabrało nowego wymiaru, odkąd w 2021 roku Pentagon ujawnił szereg raportów na temat nieznanych obiektów powietrznych. No i NASA, chcąc odpowiedzieć na te zmieniające się wyzwania, zainwestowała w stworzenie specjalistycznej grupy badawczej zajmującej się tym zagadnieniem. W ramach w ogóle astrobiologicznych badań NASA bada też potencjalne formy życia poza Ziemią. No i od wielu lat naukowcy z NASA sugerują, że pozaziemskie życie może istnieć w bardzo różnych formach i może wymagać zupełnie nowych narzędzi i teorii do zrozumienia. Odkrycia arkuszy Excela, które zawierały informacje o obcych pilotach, stanowi przełomowy moment w badaniach nad UAP. No i część danych, które zostały odkryte w tych arkuszach, pochodzi z tajnych analiz prowadzonych przez NASA oraz przez agencje wojskowe. Więc arkusze zawierały informacje, które na pierwszy rzut oka wydają się nieprawdopodobne, ale były wystarczająco zaawansowane, by wzbudzić zainteresowanie naukowców. Więc dane wskazują na zastosowanie nieznanych technologii napędowych, które wykraczają poza współczesne technologie, takie jak na przykład, no wiem, napędy plazmowe, czy napędy antygrawitacyjne, no czy technologie związane z przestrzenią kwantową. Więc arkusze w ogóle zawierały też zapisy na tematy niezwykle złożonych trajektorii lotów, które nie odpowiadały żadnemu znanemu modelowi poruszania się obiektów w atmosferze. No i w szczególności niektóre z zapisów dotyczyły poruszania się z prędkościami przekraczającymi możliwości współczesnych statków powietrznych. Jako w ogóle ciekawostkę, to chciałbym powiedzieć też o takich zapisach dotyczących pionowych manewrów, bo w tych arkuszach zawarto także zapisy, że istniały pewne manewry pionowe, które wskazują na możliwość poruszania się obiektów w atmosferze Ziemi w sposób, który wydaje się niemożliwy przy użyciu konwencjonalnych sił nośnych, takich jak skrzydła czy też silniki rakietowe. Ciekawostką jest również to, że arkusze zawierały dane, które wskazują na wykorzystanie geometrii czasoprzestrzeni do manipulacji czasem i manipulacji przestrzenią, bo jedna z teorii zakłada, że obcy cywilizacje mogą używać technologii do zmanipulowania czasem, co
Może też wyjaśniać ich zdolność do wykonywania manewrów w ekstremalnych przyspieszeniach. NASA nie tylko bada zjawiska związane z UFO, ale także stara się opracować własne technologie, które mogą pomóc w detekcji obiektów o nieznanych właściwościach. No i agencja skupiła się na wdrażaniu systemów radarowych, satelitarnych oraz technologii optycznych w celu wykrywania nieznanych obiektów. Jednym z projektów NASA, w jednym w ogóle z projektów NASA eksperymentowała z wykorzystaniem technologii LIDAR, czyli Light Detection and Ranging, która pozwala na uzyskanie dokładnych map 3D powierzchni Ziemi. No i zastosowanie tej technologii może pozwolić na identyfikację obiektów znajdujących się w atmosferze Ziemi oraz w pobliżu Ziemi. Dzięki w ogóle teleskopom kosmicznym NASA ma możliwość prowadzenia obserwacji z dala od atmosfery, co pozwala na zbieranie czystszych danych o obiektach UFO. Więc antygrawitacja, bo w ogóle istnieje też taka teoria antygrawitacyjna, bo istnieje wiele teorii w ogóle, które sugerują, że obce cywilizacje mogą dysponować zaawansowaną technologią antygrawitacyjną, która pozwala im na poruszanie się w przestrzeni w sposób, który jest niemożliwy dla współczesnych statków kosmicznych. No, uważa się w ogóle, że technologia ta mogłaby wykorzystywać pole elektromagnetyczne do neutralizacji sił grawitacyjnych. No tak, ale co z pojazdami o nieliniowym napędzie? Bo na przykład istnieją również spekulacje, że obcy mogą korzystać z napędów opartych na manipulacji czasoprzestrzenią. Możliwość pokonywania ogromnych odległości w kosmosie w krótkim czasie może wiązać się z napędem, który wykorzystuje zakrzywioną czasoprzestrzeń. No i tego rodzaju technologie są rozważane przez teoretyków fizyki jako możliwy sposób na podróże międzygwiezdne. Albo na przykład co z efektem Casimira. To jest takie zjawisko fizyczne polegające na tworzeniu energii z próżni. Jest jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów w ogóle w kontekście technologii obcych. Spekulacje sugerują, że obcy mogą wykorzystywać ten efekt do generowania energii w sposób, który pozwala na niezwykle efektywną produkcję w ogóle energii napędu. Jeśli potwierdzą się w ogóle teorie dotyczące technologii wykorzystywania przez obcych, no to może oznaczać to przełom w naszym rozumieniu i to fizyki, czy to nawet technologii, bo konieczność rozwoju nowych teorii dotyczących napędu, czasu, przestrzeni, a także energii sprawiałaby, że współczesna fizyka musiałaby zostać po prostu zrewidowana. Nowe w ogóle źródła energii, jakie się pojawiają, bo no, potencjalne odkrycia dotyczące obcych technologii mogłyby także wpłynąć na sposób pozyskiwania energii na Ziemi. Niezwykle wydajne technologie, które mogłyby zostać wykorzystane, na przykład można by wykorzystać energię punktu zerowego, mogłaby ona zmienić oblicze przemysłu energetycznego. Gdyby w ogóle potwierdziło się istnienie obcych cywilizacji, mogłoby to zmienić nasze postrzeganie nie tylko technologii, ale także naszej roli we wszechświecie. Być może stałoby się to impulsem do rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie badań kosmicznych. No i w ogóle w związku z tak przełomowymi odkryciami mogłoby pojawić się również nowe zagrożenie związane z wykorzystaniem technologii obcych cywilizacji dla celów militarnych, tak? Bo wprowadzenie takich technologii wymagałoby ściślejszego nadzoru międzynarodowego. Takie jest przynajmniej moje zdanie, nie wiem jakie jest wasze na ten temat. Tak więc odkrycie przez NASA tych arkuszy Excela, które zawierały dane o obcych pilotach, jest jednym z najbardziej, tak bym powiedział, fascynujących tematów współczesnych badań kosmicznych. To w ogóle odkrycie może być tylko wierzchołkiem góry lodowej, jeśli chodzi o zrozumienie tego, co znajduje się poza naszymi granicami, tak? Dalsze badania nad tymi zjawiskami mogą prowadzić do przełomu w nauce, w technologii i w ogóle w naszym postrzeganiu wszechświata. A jeżeli nie zdążyliście, to zachęcam raz jeszcze do pozostawienia po sobie śladów w komentarzu, do udostępniania tego materiału znajomym i na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, czy w różnych grupach dyskusyjnych. Im będzie nas więcej, tym będzie ciekawiej. No a przede wszystkim zachęcam do włączenia się do grona wspierających, bo na pewno wtedy będziecie mogli postawić wasze pytania i na wasze życzenie będą robione materiały. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.